Jestem w Darby, Montana. Za mną jest biblioteka, w której właśnie napisałam coś na bloga. A tutaj jest wszystko, co zakupiłam. Muszę opanować ten chaos, a najpierw zjem taką pyszną sałatkę i taką dobrą kanapkę. Czasem na szlaku zdarzają się takie rzeczy. Spędziłam w Darby prawie cały dzień i całą noc. A teraz żegnam to miłe miejsce i idę łapać stopa z powrotem na szlak. Ten pożar miał miejsce w zeszłym roku. Szlak był wtedy zamknięty. Teraz coś już zaczyna odrastać, jakaś wątła trawa, ale ziemia zamieniła się w popiół. Strasznie to wygląda. I tam w dolinie jedynie widać placek zielonej łąki. Dziś było okropnie gorąco. Dobrze było wykąpać się teraz w tym jeziorze. Mogłabym iść jeszcze z pół godziny, może godzinę, no ale było mi żal jeziora. No i fajnie. No i jest 2300 mil nad Warren Lake. To jest przełęcz, na której odbija skrót do Anakondy. Tam właśnie biegnie, a oficjalny szlak jeszcze trochę w górę. Ja idę oficjalnym The Butte, dłuższym o 100 mil. No trudno. Szlak prowadzi jakąś nową trasą, nie ma jej ani na mapie, ani na GPS-ie, w związku z tym małe kłopoty z wodą, ale znalazłam takie fajne źródełko malutkie. No to jestem uratowana na jakiś czas. Ten szlak jest naprawdę okropny. Troszkę żałuję, że nie poszłam przez Anakondę. Nie wiem, gdzie idę. Idę tak już z 8 godzin. Znaki są, ale nie ma żadnych śladów i nie wiem, kiedy ten szlak dołączy do starego przebiegu, a krajobraz taki se.
Szlak okrążył wszystkie te góry, przeszedł wszystkie te doliny. No i wyszłam na drogę. Szczęśliwie mam telefon z GPS-em, więc ta droga doprowadzi mnie w dolinę. Dzisiejszy biwak udał się całkiem nieźle, prawie jak w pikniku pod wiszącą skałą. Mam tutaj takie głazy wokół sosenki. Tam mam całkiem niezły widok, w dole szumi autostrada, co przyznam jest fajne. Znak, że cywilizacja istnieje, to też miła rzecz. No teraz przyszedł czas na najmilszy moment dnia, czyli wyciągnięcie się w śpiworze. Dobranoc. Na szlaku nie lekko, ale różne ciekawe rzeczy. Ten krzaczek ma liście jak agrest, ale owoce jak porzeczka. Ten krzaczek ma liście jak porzeczka, ale owoce jak agrest. Nie wychodzi ostro, ale mam nadzieję, że widzicie. A oprócz tego cały gąszcz malin. O właśnie, pożywiam się na pocieszenie. Wyjątkowo Southbounderzy powiedzieli prawdę. Świetne źródełko tuż koło szlaku. Musiało się zmieścić na ukos, ale jest 2400 mil. Doszłam do autostrady międzystanowej numer 90. Tam jest zjazd do Butte, no i będę próbować złapać stopa. Butte nie jest wcale ładne. Jest to stare miasto przemysłowe. Dawniej była tu kopalnia miedzi. Teraz jest pełno opuszczonych domów. A tam na szczycie wzgórza w oddali widać pomnik Matki Boskiej Gór Skalistych. Taka tutejsza ciekawostka. Spróbuję przybliżyć. O właśnie, tam w nocy będzie podświetlony. Na tę ucztę czekałam cały tydzień. Tu mam. I'm speaking Polish. Oh. Oh, you're talking to the camera? Yeah. Ah, you're Więc tutaj jest tradycyjna sałatka z awokado i pomidorów, a tu mamy pysznego kurczaka na kanapce. To kemping w Butte. Dwa takie same namioty. Mój jest rozstawiony na kijkach, a Hurricane'a na stelażu. Hurricane jest z Nowej Zelandii, więc sympatycznie nam się rozmawia. No, wnętrze standardowo. Zrobiłam małe pranie, wietrze śpiwór i kurtkę. No i usiłuję to wszystko wypić i zjeść. Tam w dole za mną są przedmieścia Butte. Ja już od półtorej godziny jestem na szlaku. Udało mi się poprosić sąsiadów na kempingu, żeby mnie podrzucili autostradą tam, gdzie wczoraj opuściłam szlak, więc super się udało. A zła wiadomość jest taka, że jest pełno pożarów. Następny odcinek między Heleną a Lincoln jest po części zamknięty. No i jeszcze nie wiem, jak to wszystko obejść. Płonie też Glacier, park narodowy, w którym kończy się szlak, więc grozi mi finisz na autostradzie.
Marna perspektywa, no ale ma padać deszcz, może się coś poprawi. To idę dalej. Autostrada międzystanowa numer 15 biegnie prosto do Kanady. Dobrze, że nie zdecydowałam się łapać stopa tutaj, bo raczej marne szanse. Teraz jestem w miejscu, gdzie anakonda Cut-Off dołącza do szlaku. Wszyscy moi znajomi są przede mną. Ja postaram się jej dogonić. Zobaczymy, czy mi się uda. Widzicie, to czasem niezły labirynt. Burza na Thunderbolt Mountain jeszcze bardziej mnie skłoniła do zrobienia malutkiego skrótu. Ten skrót zawiera trochę bushwalkingu, ale nic specjalnego, rzeczka łatwa do przejścia. Teraz tylko muszę znaleźć resztę ścieżki. Ścieżka jest, nie była trudna do znalezienia. No to teraz w górę. A teraz przyszedł czas na 2500 mil. Zimny dzień dzisiaj, trochę padało w nocy i jest mokro. Idę sobie leśną drogą. Idę tak już parę godzin, jeszcze parę godzin pójdę. A przed chwilą minęło mnie auto, w którym siedziało dwóch hajkerów, których wyprzedziłam wczoraj. Trochę mi się zrobiło przykro z tego powodu, ale wiele jest takich osób. No cóż, w takich chwilach wysiłek przejścia 3000 mil wydaje się troszkę bezsensowny, ale nic, to idę dalej. No i przyszła burza. Nie udało mi się oczywiście dojść do drogi. Jeszcze leży pełno gradu. Pioruny waliły, jeszcze walą. No jakoś muszę dojść. Spotkałam znajomych i tu właśnie jest ogłoszenie o tym, że szlak jest zamknięty z powodu pożaru i będziemy musieli to obejść. W tym miejscu skręcam ze szlaku z powodu tego pożaru. Będę obchodzić przez małą miejscowość Marysville, no i potem na asfalt. No i zbliżam się już do Marysville. Podobno jest tu knajpka z burgerami, trochę mnie kusi. No a z drugiej strony trzeba byłoby jeszcze troszkę podejść. Marysville jest bardzo ciekawe, to jest ghost town, ale ludzie tu w zasadzie mieszkają. Loża masońska, stare domy.
Troszkę się rozpadają, ale jest knajpka. No i ogólnie sympatycznie. Świetne miejsce. Szkoda aż, że szlak tędy zazwyczaj nie prowadzi. Tam z tyłu jest nowy kościół, a ten jest zabytkowy. Bardzo ładny. Tam w oddali widać tunel, to chyba szyb kopalni. Kopalnia złota i srebra przynosiła $20 milionów zysku rocznie, 100 lat temu. Teraz jeszcze idę obejrzeć stary cmentarz. Warto było zajrzeć. Teraz obejrzymy nagrobki. Tu jest tablica informacyjna, lista pochowanych i zdjęcie centrum miasteczka. Do drogi mam zamiar dobić doliną Trinity Creek. Jest mały kłopot, zakaz wstępu. No, ale mam nadzieję, że nikt nie będzie do mnie strzelał. Trafiłam na taki fajny stary domek. W środku wygląda niezbyt ciekawie, więc chyba pójdę jeszcze kawałek. Doszłam do drogi, nie było żadnego problemu, spotkałam farmera, wyjaśniłam sytuację, powiedział, że nie ma problemu, więc fajnie, teraz idę tą drogą, jestem w Canyon Creek, jest taki mały sklepik, który przypomina mi nasze wiejskie, polskie sklepy, tylko nie ma napisu sklep. Jest kifelek, trawniczek, wszystko fajnie, tylko pogoda ma się popsuć, ma znowu lać, wybacz, trudno. A tu jest jeszcze informacja o pożarze. Właśnie o tych $5000, które trzeba zapłacić kary, jeśli się tam wejdzie, i tak to wygląda. No właśnie dlatego idę drogą. Ojej, ale dziś parszywie. Doszłam do przełęczy, skręciłam na szlak, przeszłam no może z 5 mil. Zrobiło się tak strasznie zimno, zaczął padać śnieg i dalej pada deszcz, taki ze śniegiem. Obawiam się, że rano będzie biało. No i osiadłam po 18 wyjątkowo, zużyłam resztę gazu, żeby zrobić sobie gorące ziemniaki. No, aparat trzymam palcami u nóg, mam nadzieję, że coś widzicie. No więc mizeria, ale jutro pewnie będzie lepiej. W każdym razie, jeżeli myślicie, że zawsze jest cudownie i słonecznie, to nie jest.